Czy słyszeliście, że FNAF 4 zostało rozwiązane? Cały internet o tym huczy i nic dziwnego, każdy chce, żeby ten rozdział historii został w końcu zamknięty. Wszystko, co dostajemy, jest niesamowicie ważne. Ale jest w tym pewien haczyk. Dokładnie tak. Wszystko to pochodzi z nowej książki. Mówimy o ostatniej historii w ostatnim Tales from the Pizzaplex. No i chcę, żebyście rozumieli ten temat i teorie, które w fandomie znajdziecie, więc szykujcie się na obszerne omówienie dittofobii. Jest też drugi haczyk. FNAF 4 nie został rozwiązany. No, historia pomogła nam zrozumieć parę rzeczy, poszliśmy do przodu, ale zawsze pierwszego dnia fani zbytnio się nakręcają, wyciągają pochopne wnioski. Jak wyszło Help Wanted, to mówiono, że Glitch Trap jest Shadow Bonim. Jak wyszło Ruin, to mówiono, że MXES jest Shadow Bonim. A nie był w obu przypadkach. No i nic dziwnego w tym, że ludzie doszukują się tutaj FNAF 4, bo dittofobia to jest dosłownie FNAF 4. Ale jak się później dowiemy, opowiadanie skupia się raczej na easter eggach z Sister Location i ta różnica będzie bardzo istotna, jak już przejdziemy do teorii. Omówmy więc to sobie. Ostatnia historia w ostatnim Tales from the Pizzaplex, dittofobia. Sama ta nazwa oznacza lęk przed powtarzaniem. Opieram się tutaj na przedpremierowym streszczeniu, które pojawiło się na Reddit Discord. Książka póki co dostępna jest tylko po angielsku, ale e-booka łatwo jest dorwać. Środek nocy. Rory nagle się budzi. Naprzeciwko łóżka widzi schowek, a na lewo i na prawo widzi drzwi swojego pokoju. Dookoła porzucone są dobrze znane nam zabawki. Dokładnie tak. Rory znajduje się w sypialni z FNAF 4. No i zaczęło się. Krótko po północy, dokładnie tak jak za każdym razem, pojawiają się potwory. Wchodzą do jego pokoju. Ze schowka wyłania się czerwony lis, z prawych drzwi kurczak, z lewych drzwi królik. Podchodzą do jego łóżka, a gdy próbuje uciec, na drodze staje mu brązowy niedźwiedź. Dorwali go. Ale wtedy Rory się obudził. Noc się skończyła, koszmar też, więc pora wstać. Rory to młody 7-letni dzieciak, który zaczyna swój następny dzień. Korytarze z obu stron jego pokoju prowadzą do tej samej wielkiej salonu jadalni, ale każdy korytarz ma swoje własne pokoje. Po lewej Rory ma swoją łazienkę, po prawej jest pokój rodziców i ich łazienka, a w całym domu jest jeszcze więcej różnych drzwi. No i Rory idzie się umyć, łazi po domu, zjada śniadanie. Tata już wyszedł do pracy, a mama za długo siedzi w łazience, więc jest sam. Szykował się do szkoły, choć w zamieszaniu zapomniał, gdzie są w ogóle drzwi wyjściowe. No i krążył po domu. Zapomniał, gdzie idzie, zapomniał, co robi, jakie drzwi gdzie prowadzą, ale wszystko było dobrze. Znajome styczenie z wentylacji bardzo go uspokajało. No i kręcił się w kółko, a czas mijał i mijał. Nareszcie przyszła pora spać. Rory umył się i przebrał, pozamykał drzwi w sypialni i poszedł spać. Środek nocy. Rory nagle się budzi. Znowu się zaczęło. Słyszy potwory. Choć zamknął wcześniej drzwi, to teraz były otwarte. No i chłopak nie może nic zrobić, gdy masa przerażających oczu zbliża się do niego. I wtedy Rory się obudził, noc się skończyła, koszmar też, pora więc zacząć nowy dzień. Rory idzie się umyć, zjada śniadanie, tata już wyszedł do pracy, a mama za długo siedzi w łazience. Wiedział, że łatwo było go minąć niezauważenie podczas śniadania, pewnie mama go później minęła, nie przeszkadzało mu to. Pokręcił się po domu, przyszła pora spać. Środek nocy. Rory nagle się budzi. Znowu się zaczęło. Drzwi magicznie same się otworzyły, wkroczyły nimi potwory. Rory chciał uciekać, ale pojawił się miś. Miś ruszył z zamysłem zjedzenia chłopca. I wtedy Rory się obudził. No i dzień przeszedł jak zawsze, ale w pewnym momencie słychać było stukot w ścianie, jakby jakaś maszyna właśnie kończyła swój żywot. No i zgasła. W całym domu zapadła cisza. Środek nocy. Rory nagle się budzi. Ale teraz coś się poważnie zmieniło, bo jest całkowita cisza. Nie ma potworów. A pokój z jakiegoś powodu stał się bardzo zaniedbany. Biała kołdra, pod którą spał, była praktycznie brązowa. Ubrania okropnie mu śmierdziały. A Rory miał wielkie nogi i nie mieścił się w swoich ubraniach. Czy przez ostatnie kilka lat spał? Cały dom wyglądał na porzucony. Ale to nawet nie jest najdziwniejsza część całej sytuacji. Na podłodze znajdowały się tory. Większość drzwi w jego domu w ogóle były imitacjami. Pokój jego rodziców nigdy nie istniał. Po domu były rozłożone dziwne głośniki. Wszystko było kłamstwem. Czy rodzice Rory'ego w ogóle istnieli? Chłopak trafił na prawdziwe drzwi, a za nimi stał potwór. Fioletowo-niebieski królik, który straszył go każdej nocy. Ale był to zwykły manekin. Postać poruszała się na torach, nie miała własnej siły, była niegroźna. Rory znalazł też lisa, znalazł zapadnię w swoim pokoju, w której był schowany miś. Jego koszmary były zwykłymi, wielkimi zabawkami. Jedyną funkcjonującą częścią domu była lodówka, a tak naprawdę to raczej dozownik, który wydawał suche wafle do jedzenia. Rory domyślił się, że ktoś musi to uzupełniać i znalazł za urządzeniem tunel i drzwi. Wyjście z tego miejsca. Ale niestety znalazł tam tylko jeszcze więcej pytań. Trafił do ciemnego, tym razem betonowego korytarza. W pobliżu stały butle z gazem, które pompowały coś do jego fałszywego domu. Znalazł biurko z papierami i przeczytał notatkę.
Obiekt wciąż reaguje strachem na to, co postrzega jako kreatury. Poziom strachu 9. Pomimo trudnych słów dla młodego dzieciaka, Rory rozumiał, że całe jego życie było kłamstwem. Według papierów gaz w butlach był halucynogenny, dlatego nie kontaktował. Dlatego myślał, że suche wafle to prawdziwe jedzenie. Dlatego też noc w noc pojawiały się koszmary. Był obiektem eksperymentu, który studiował efekty długotrwałego strachu na organizmie dziecka. No i całe to miejsce było opuszczone od jakichś 10 lat, ale było zautomatyzowane i wciąż działało. 7-letni Rory nagle miał 17 lat, choć mentalnie wciąż był dzieckiem. Wafle już mu nie wystarczał, dlatego był wychudzony, osłabiony, blady. Postanowił stąd uciec i eksplorował ten dziwny obiekt. Najpierw trafił do pokoju, w którym widział 4 kolorowe lampy, po kolei niebieską, zieloną, różową i żółtą. To pokój kontrolny przy Circus Galery. Potem trafił do pokoju balerin, a z niego do Breaker Roomu. Znalazł magazyn z częściami, korytarz do pokoju oznaczonego jako Funtime Auditorium i znalazł tam wyłączonego animatronika Lisa opartego o ścianę. Ostatecznie dotarł do Control Module i z tego miejsca znalazł windę. No, niestety winda nie działała, zupełnie nic w tym obiekcie nie działało. Wszystko było porzucone i wyłączone, jedynym światłem była latarka, którą miał ze sobą. W Control Modules chłopak znalazł walkie-talkie. Wydawało mu się bardzo znajome, bo korzystał kiedyś z dokładnie takiego, żeby rozmawiać ze swoim przyjacielem Wade'em. Włączył je i zaczął go wywoływać, choć oczywiście nie spodziewał się zbyt wiele osiągnąć. Ale osiągnął. Wade się odezwał i był bardzo zszokowany. Przez całe lata trzymał to walkie-talkie w pokoju przez sentyment, no i słusznie, dzięki temu odebrał sygnał. Przyjaciel wyjaśnił mu sytuację. Rory jest zaginiony od 10 lat. Przez pierwszy rok prowadzone było oficjalne śledztwo, ale kiedy policja się poddała, jego rodzice wynajęli detektywów i dalej go szukali. Niestety nieskutecznie. Tymczasem Rory wyjaśnił swoją sytuację. Opisał placówkę, cały eksperyment. Wade zaproponował mu, żeby wyciągnął generator z fałszywego domu i podłączył go do windy, żeby uciec. Powiedział, że wezwie policję, ale policja nie poradziła sobie ostatnim razem, więc Rory musi tą windę odpalić. Nie da się namierzyć jego walkie-talkie. Rory wrócił więc do sypialni i znalazł generator. Zaczął próbować go wyciągać, ale wtedy z jednego głośnika pojawił się głos. You're safe here, Rory. Dorosły, męski głos kogoś w wieku ojca Rory'ego powiedział mu, nie grze przy generatorze, Rory. Głos był spokojny, gładki i kojący. Nie odpowiadał na pytanie Rory'ego, ale mówił, dzięki generatorowi całe to miejsce działa. Opiekuję się tobą. Wiem, że chcesz tutaj być. Tajemniczy głos wyjawił, że Rory uciekł z domu i dopiero wtedy został porwany. Chłopak nie radził sobie w szkole, śmiali się z niego, no i to była prawda, chłopak to pamiętał. Głos powiedział, przyszedłeś tutaj, bo wiedziałeś, że się tobą zaopiekują. Tutaj nigdy nie będziesz wyrzutkiem, nigdy nie będziesz w błędzie. Rodzice nie dbali o Rory'ego, ale głos miał to zastąpić. Rory tak rzeczywiście myślał, dlatego słowa tajemniczej osoby mocno na niego wpływały. Tutaj jesteś bezpieczny, tutaj jest twój dom. Zasługujesz, żeby być w tym specjalnym miejscu. Głos skutecznie zmanipulował chłopca i przekonał go, że nie ma gdzie wracać. Jak fałszywe by to miejsce nie było, jedynie tutaj dobrze się odnajdywał. No i okazało się, że generator wciąż działał, po prostu jeden z kabli się po latach poluzował. Rory poprawił go, wcisnął, generator zaczął znowu działać. Gaz zaczął płynąć. Rory stał się senny, poszedł do łóżka, a gdzieś dalej, nad całym domem, nad metalową kratą, kliknął stary odtwarzacz na kasety. Cofnął taśmę, zresetował się. Kaseta znowu była gotowa na następny raz, kiedy Rory zawędruje za daleko. Tak kończy się Dictofobia. No i co ciekawe, tak kończy się ostatnia historia w ostatniej książce Tales from the Pissaplex. Wszystko do tej pory to streszczenie Dictofobii. Nie interpretowałem tego, nie wciskałem w to teorii, więc to są fakty. To są praktycznie słowa samego Scotta. Nie można się z tym kłócić. No chyba, że ja coś pomieszam, bo robiłem streszczenie ze streszczenia. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Ale teraz pora na teorię i wszystko dalej. To jest już moja interpretacja, która może być niepoprawna oczywiście. Zapraszam do dyskusji, nie zgadzajcie się ze mną, piszcie własne pomysły. Zastanówmy się nad tym, co ta historia mówi. To już są niezbadane tereny, przez które musimy przejść. No i żeby to podsumować, William Afton przeprowadzał eksperymenty. Wywoływał w dziecku strach, ciągły strach, a następnie obserwował, jakie to ma efekty. Nie wiemy, ile dzieci tutaj było, ale Rory na pewno był ostatni, bo został opuszczony. Eksperyment trwa, ale nikt tego nie obserwuje, nie prowadzi notatek. Robiłem już takie teorie, że William przeprowadza swoje eksperymenty, a potem nawet po nich nie posprząta. Mógł po prostu zabić Rory'ego i na tym by się skończyło, ale go zostawił, żeby bez celu kręcił się po fałszywym, zautomatyzowanym domu przez całe 10 lat. Mieszka w brudzie, dostaje mizerne porcje jedzenia, a czasem ucieknie. Końcówka insynuuje, że to nie jest pierwszy raz jak uciekł i pewnie też nie ostatni. No chyba, że nie dożyje następnego razu, to jest bardzo możliwe. Ale prawda jest taka, że to wszystko już od dłuższego czasu wiemy. Sister Location pokazał nam, że ani sypialnia FNAF 4, ani korytarz Plusztrapa nie są częścią prawdziwego domu. Wiemy o obserwacji, wiemy o kamerach. Koszmary są do pewnego stopnia prawdziwe, bo widzimy je na mapie, ale Fredbear i koszmar zupełnie nie istnieją.
Nawet butle z gazem istniały już w SL i już wtedy pojawiały się na ten temat teorie, ale się niestety nie przyjęły. W tym jest właśnie problem. To wszystko wyszło, znaleźliśmy te rzeczy, omówiliśmy te rzeczy, ale nikt nie złożył kompetentnej teorii i nic z tego nie wyciągnęliśmy. Fandom po trochu wie o tym czy o tamtym, ale każdy widzi ten temat na swój sposób. Wiele ludzi wciąż nie zgadza się z teorią eksperymentu w jakiejkolwiek formie. Nie jesteśmy w stanie w taki sposób iść do przodu. Dlatego właśnie powstała Dittofobia. Całe to opowiadanie służy temu, żeby już ostatecznie poprawnie wyjaśnić te easter eggi. Chodzi o eksperyment, który bada strach, chodzi o podrobione koszmary. A najważniejszy punkt odcinka jest taki. Dittofobia to nie jest dokładnie to samo, co się wydarzyło podczas FNAF 4. Tamta gra kręci się wokół cierpienia pewnego chłopca. Jest tam eksperyment, ale równie ważne jest znęcanie się jego starszego brata. Jest Mike, są sprawy paranormalne, jest umierający chłopiec, który ma zostać złożony do kupy. W historii jest The Bite of 83, Fredbear's Family Diner, pudełko. Tego w Dittofobii nie ma. Tymczasem Sister Location omawia ten sam eksperyment i służy jako wskazówki, ale Scott bardzo ten temat rozwinął. SL ma swoją własną fabułę dookoła eksperymentu. Dopiero tutaj William ma w tym prowadzić, no i dopiero tutaj jest zasugerowany halucynogenny gaz. O tym opowiada Dittofobia. O Sister Location, a nie o FNAF 4. No i nawet te dwa eksperymenty się od siebie różnią, więc warto jest na to spojrzeć szerzej. Zauważcie, że koszmary funkcjonują inaczej. W Sister Location jest ich tylko 4, Fredbear i Koszmar zupełnie nie istnieją i Rory też nic o takich postaciach nie wie. Są unikalne dla FNAF 4. Według wielu teorii te postacie są paranormalne. Na przykład uważa się, że Koszmar to jest sam duch ugryzionego dzieciaka. Są też pluszaki. FNAF 4 całkowicie się o nie skupia, o czym ostatnio bardzo dużo mówię. Jest plusz trap, plusz Fredbear, potwory zmieniają się w pluszaki. Ostatnia minigierka ma przyjaciół chłopca, czyli pluszaki. Dittofobia nic takiego nie ma. William nie dał mu pluszaków, nie prowadzi tutaj żadnych iluzji z pluszakami. To tym bardziej przekonuje mnie zatem, że pluszaki są związane wyłącznie z tym chłopcem. Eksperyment z FNAF 4 jest inny niż ten z Dittofobii. Popatrzcie też na to, że nawet sytuacja dwóch chłopców bardzo się różni. Rory jest uwięziony. Od 10 lat nie żyje prawdziwego życia. Nie wyszedł na dwór, z nikim nie porozmawiał. Żyje w jednej wielkiej halucynacji. We FNAF 4 tego nie ma. Chłopiec ma swój własny pokój, rozmawia z innymi dziećmi, chodzi po dworze. Gdyby nie miał dostępu do prawdziwego życia, to nie zostałby ugryziony przez Fredbeara. To jest poważna różnica. Dodatkowo Rory bierze udział tylko w jednej obserwacji, a wiemy o 3. Sypialnia, plusz trap, ale też najpewniej pluszak Fredbeara. Obserwacja bierze pod uwagę jego regiony i widzimy pluszaka w private room. Choć wydaje się pomagać chłopcu, to wiele świadczy za tym, że nim manipuluje i tylko potęguje jego negatywne emocje. Dittofobia nie ma też w sobie nic paranormalnego. Rory nie widział duchów, jego emocje niczego nadzwyczajnego nie wytworzyły, po prostu był zdezorientowany. A FNAF 4 jak najbardziej o duchach rozmawia. Widać więc poważne różnice. Eksperyment jest inny, sytuacja chłopców jest inna, no i opowiadane tutaj są dwie zupełnie różne historie. Dittofobia ma pomóc wyjaśnić Sister Location, a SL ma wskazówki do FNAF 4, więc trochę nam to pomoże, ale bardzo naokoło. Spójrzmy więc teraz na samo FNAF 4. Znamy już konkrety. FNAF 4 opowiada o eksperymencie. William umyślnie wywołuje w swoim synu strach i go obserwuje. Może chce coś konkretnego osiągnąć, może po prostu zbiera dane, nie wiemy. Koszmary są prawdziwe, ale są tylko manekinami, które poruszają się po torach, nie mają żadnej własnej siły. Nie ma tutaj też żadnych dysków percepcyjnych. Mówiliśmy o gazie, ale sądzę, że ten gaz ma związek tylko z Sister Location. Gaz służył temu, żeby Rory podczas dnia niczego nie kwestionował, choć jego życie było kłamstwem, czego nie ma we FNAF 4. FNAF 4 mówi nam, umysł dziecka źle rozumie rzeczy widziane w ciemności. Samo to zdanie dowodzi, że iluzje nie miały tutaj z żadnym gazem związku. No więc, jak te informacje wyjaśniają nam fabułę gry? Uważam, że ugryziony chłopiec od dłuższego czasu był częścią eksperymentu i wielokrotnie walczył z koszmarami. To z winy Williama jest traumatyzowany. To dlatego płacze, dlatego boi się robotów, a żeby było gorzej, jego starszy brat nie jest niczego świadomy i nabija się z jego lęków. A eksperyment wciąż trwa i William manipuluje emocjami swojego syna przy pomocy Plushbeara. Jak już mówiłem, jego słowa można interpretować bardzo złowrogo, bo spójrzcie na przykład na sytuację z pracownikiem w stroju. Wszyscy wiemy, że on nie zrobi nikomu krzywdy, ale chłopiec jest straumatyzowany. To normalne, że się boi. No i pluszowy Fredbear, jeżeli jest jego przyjacielem, powinien go uspokoić, powinien go podnieść na duchu, powinien wyjaśnić mu, że nie ma się czego bać. A co robi? Mówi, uciekaj, wiesz co się stanie, jeśli cię dorwie. Ale nic się nie stanie. Pluszak pokazuje, że wie, czego chłopiec się boi, a mimo to potwierdza jego zmyślone lęki. Manipuluje nim, żeby śmiertelnie bał się tych robotów, a potem wystawia go na jak najbardziej stresujące sytuacje. To jest eksperyment strachu. Mówi mu,
Musisz przebiec koło tych robotów, których się przeraźliwie boisz. To jest jedyna droga. Zaognia te negatywne emocje, zaognia też wrogość do starszego brata, kiedy wielokrotnie powtarza nienawidzicie. Nawet słowa jutro jest następny dzień brzmią złowrogo. Jutro poobserwujemy cię jeszcze raz. Jutro będzie następny eksperyment. Tak wyglądało życie ugryzionego dzieciaka. Cała noc i cały dzień okropnego stresu. Taki Rory uważa, że jego koszmary to tylko koszmary, nie jest straumatyzowany. Z synem Williama jest inaczej. Ale w pewnym momencie wszystko się zmienia, bo chłopiec zostaje zabity. Silne cierpienie nie pozwala mu jednak odejść, staje się duchem, jego historia trwa nadal. Ktoś obiecuje złożyć go do kupy. Dopiero to doprowadza do wydarzeń z gameplayów FNAF 4. Bo mamy normalny eksperyment Williama, to co przedstawia nam Littofobia, ale jest też paranormalna wersja eksperymentu, w której gnębiony jest tym razem Mike. Dopiero tutaj zaczyna się historia o duchach. Młodszy brat gnębi starszego, dokładnie tak jak sam był gnębiony, oko za oko. No i dopiero tutaj pojawia się koszmarny Fredbear, koszmar i pluszaki. Ale nie wiemy, jak ta sytuacja dokładnie wyglądała. Ostatnio zakładałem, że Mike był następnym obiektem eksperymentu i William przyglądał się walce braci. Ale to wyjaśnienie robi się miejscami zagmatwane. Znacznie prościej jest uznać, że ugryziony dzieciak wywołuje w Mike'u koszmary i pokazuje mu swoje wspomnienia. Littofobia nic na ten temat nie mówi, ale potwierdza jedną rzecz. Gameplay FNAF 4 jest nadzwyczajny. To coś więcej niż eksperyment Williama. No i jak myślicie, czy dało się to wszystko zrozumieć w 2015 roku? Według mnie tak. Co już ostatnio mówiłem, Scott skrytykował nas, że ignorowaliśmy easter eggi we FNAF 4, a jednym z easter eggów jest William Afton. Widzimy, że jest w pobliżu, że jest aktywny podczas wydarzeń z gry. Podoba mi się też to, że Plush Trap bardzo przypomina Springtrapa. To podobieństwo nie ma logicznego sensu, nie powinni być podobni, ale ma sens jako symbolizm. Pokazuje nam, że Springtrap, czyli William, ma związek z koszmarami. Ale najważniejszy jest pluszowy Fredbear. Nie trzeba sięgać do żadnych innych źródeł, żeby dojść do wniosku, że jest bardzo podejrzany. On udaje, że opiekuje się chłopcem, ale umyślnie wrzuca go w sytuacje, które wywołują w nim przerażenie. Można się kłócić, że nie o to tutaj chodziło, że to można inaczej zrozumieć, ale my nigdy nie mieliśmy pojęcia, o co tu chodzi. Nie rozumieliśmy, dlaczego jest chłopiec straumatyzowany, więc uwierzyliśmy Pluszakowi, bo może coś z tego wynika, ale nie wynikło. Co na przykład teoria snu mówi o tym Pluszaku? Że co, że jest zmyślonym przyjacielem chłopca i tyle, że jego słowa nic nie znaczą? Eksperyment jest pierwszym, faktycznym, kompletnym wyjaśnieniem tej postaci. Spójrzcie na niego. Każe chłopcu iść do starszego brata, który go przestraszy. Wmawia mu, że pracownik w stroju go skrzywdzi, choć nic takiego się nie wydarzyło. Każe mu iść do animatroników, których tak bardzo się boi. Ta interpretacja jest bardzo spójna z fabułą. No i jest jeszcze jedna rzecz. Plushbear w ostatniej minigierce to nie jest ten sam Plushbear co wcześniej. Zauważyliśmy to w 2015 roku. Kolor dialogu się zmienia. Każda postać w minigierkach ma swój własny kolor i tutaj jest inny. W ostatniej minigierce Pluszak zachowuje się inaczej. Mówi za wszystkie pluszaki. My wciąż jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Próbuje pocieszyć chłopca chyba pierwszy raz w całej grze. Zauważcie, że te tajemnicze oczy we FNAF World mówią tak jak ten pluszak, ale używają tylko i wyłącznie słów z ostatniej minigierki. Nie ma jutro jest następny dzień. Postać nigdy nie nawiązuje do innych kwestii, tylko do ostatniej cutscenki. No i tożsamość tej postaci to wciąż jest tajemnica do rozwiązania. Ma ten sam kolor dialogu co dziewczynka z kucykami. Czy jest to jakiś duch? Czy jest to może marionetka? Czy może ugryziony dzieciak uwierzył w pluszaka tak mocno, że wyobraził sobie dobrego pluszbera? Ten temat wciąż zostaje nierozwiązany, ale świadczy o tym, że cały ten wątek istniał od samego początku już we FNAF 4. Ja wiem, że może być to trudno zaakceptować. Masa osób gada o retconach, że Scott na pewno nie miał tego na myśli we FNAF 4. Ogromna ilość osób twierdzi, że teoria snu była poprawna, ale był retcon, bo Scott przyznał, że się obawiał, że ludzie tej historii nie zaakceptują. Ale mało ma to sensu. Teoria eksperymentu jest spójna i logiczna i ja sam mógłbym używać tych słów Scotta jako argument. Ta teoria jest tak trudna do zaakceptowania dla ludzi, że doszukują się tutaj ogromnych retconów, teorii snu i wszystkiego innego. Ignorują słowa Scotta, że nie robi tych retconów, a zrobił na ten temat całego posta kiedyś. Więc teoria eksperymentu jak najbardziej zgadza się z tymi słowami. To wszystko, o czym teraz mówimy, jak najbardziej było możliwe do rozwiązania w 2015 roku. Nie udało nam się, bo Scott dał nam za mało kontekstu, poszliśmy w złym kierunku. Jest to wina słabej zagadki, ale nie jest to wina żadnych retconów. To wszystko mieliśmy pod ręką od samego początku. Zostaje nam teraz zrozumieć konkretną naturę koszmarów Mike'a, jak ta historia się kończy, czym jest pudełko, jaki jest los młodszego chłopca. Littofobia wyjaśnia nam wszystko inne, żebyśmy się mogli na tych rzeczach skupić.
Tyle o FNAF 4, ale jak powiedziałem, Dittofobia ma na celu wyjaśnić fabułę Sister Location, więc na to się teraz spójrzmy. Historia sugeruje nam, kiedy dzieje się Sister Location. Ta debata trwa od lat. Ostatnio robiłem shorta, w którym doszedłem do wniosku, że Sister Location to początek końca. Mike poznał wszystko, co jego ojciec zrobił i dlatego chce go powstrzymać. A więc gra musi się dziać po FNAF 1. Ale Dittofobia podaje inny argument. Rory jest uwięziony w opuszczonej lokacji przez 10 lat, a roboty wciąż są w budynku. Dittofobia dzieje się w 1993 roku lub później, a Sister Location jeszcze się nie wydarzyło, NRC jeszcze nie zbudował. To jest bardzo dobry argument za tym, że gra dzieje się po FNAF 1. I brzmi to na umyślną wskazówkę, bo historia podaje nam 10 lat, czyli dokładnie cały okres od FNAF 4 do FNAF 1. SL wydarzyło się później niż te lata. A co Dittofobia mówi nam o fabule Sister Location? William Afton porwał dziecko, co oczywiście bardzo łatwo jest połączyć z fantajmami, robotami, które porywają dzieci. Sugeruje nam to tyle, że te roboty nie powstały dla eksperymentów na Remnancie, a do eksperymentów strachu. William porywał żywe dzieci, powinno to być oczywiste, no i wrzucał je w różne sytuacje, które wywoływały strach. No i dopiero tutaj pojawia się gaz halucynogenny. Odurza dzieci, żeby nie wiedziały, co się dzieje. Ale przykład Rory'ego pokazuje, że jest inaczej niż we FNAF 4. Rory nie ma traumy. Może byłby bardziej przerażony, gdyby William wciąż tutaj był i robił więcej, ale te warunki tak czy tak są trochę inne. A więc, całe podziemie powstało dla eksperymentów strachu, tak samo fantajmy dla tych eksperymentów powstały. Jak już wiele razy mówiłem, to się zmieniło z powodu śmierci Elizabeth. To pokrzyżowało pan Williama, musiał zamknąć pizzerię, przez długi czas nie dawał znaku życia i tutaj zaczyna się nowy eksperyment, bo nawiedzona Circus Baby dała mu coś znacznie ciekawszego, czyli Remnant. William mógł zapomnieć o jakichś tam nudnych eksperymentach na wywoływaniu strachu u dzieci. Jak myślicie, kto zginął pierwszy? Elizabeth czy ugryziony dzieciak? Wiele z was pewnie powie Elizabeth, ale ten wątek sugeruje coś innego. Chronologia może wyglądać tak. William prowadzi eksperyment strachu na swoim synu, ale ten syn umiera. Wpada więc na pomysł, będzie porywał cudze dzieci do badań. Porwał Rory'ego, a fantajmy miały pomóc porywać jeszcze więcej dzieci. Ale te roboty zabiły jego córkę. Rozpoczyna inne eksperymenty, tym razem na Remnancie. Zapomina o Rorym i tak go zostawia na całe 10 lat. Tak wyobrażam sobie kolejność wydarzeń. Dlatego ugryziony dzieciak musiał zginąć pierwszy. Dittofobia pokazuje też całkowicie opuszczony budynek. Eksperymenty na Rorym trwały przez jakiś miesiąc, ale potem przez 10 lat nikt tutaj nie zaglądał. Ale później ktoś przyjdzie i otworzy to miejsce. Uważam, że William Afton po prostu porzucił tą placówkę. Możliwe, że był poszukiwany z powodu zabójstw i musiał zniknąć i zmienić imię, ale stracił prawo do tego miejsca. No i w pewnym momencie zarząd Afton Robotics odkopał całą placówkę. Niebezpieczne roboty ponownie trafiły do użycia, ale tym razem nikt ich nie kontrolował, nikt nie wiedział, do czego są zdolne. Uważam, że to dlatego William wysłał tutaj Mike'a, bo William nie kontroluje tego miejsca, nie może tam nawet wejść, ale trzeba roboty powstrzymać. W innym przypadku wszystko się wyda, dlatego się te wydarzenia dzieją. I to jest już cała chronologia do samego końca, do Sister Location. Taka jest moja teoria na ten temat. Ale jest jeszcze jedno. W związku z Dittofobią pojawiły się teorie na temat Midnight Motorist. Uważa się, że minigierka opowiada o rodzinie, której William uprowadził dziecko. Przedstawiona jest tutaj po prostu problematyczna rodzina. Jest ojciec alkoholik, przemocowiec. Ktoś chyba zmarł w ich rodzinie, no i dziecko regularnie z domu ucieka. A ślad stopy za oknem wyjaśnia, co się stało. William wykorzystał całą tą sytuację i porwał dziecko. Coś bardzo podobnego dzieje się w Dittofobii. Rory źle się czuł w domu, śmieli się z niego w szkole, dlatego Williamowi było bardzo łatwo go zmanipulować. Żeruje na trudnych rodzinach. Te wątki bardzo się ze sobą przeplatają, dlatego teoria brzmi bardzo realistycznie. No, przez długi czas myśleliśmy, że w tej minigierce jest William Afton i jego rodzina. Parę podobieństw jest, sam fioletowy samochód był dla mnie osobiście ostatecznym dowodem. Ale FNAF znany jest z tego, że podobieństwa bardzo często nam mieszają. Monolog Mike'a został tak napisany, że przez długi czas myśleliśmy, że to Mike zginął w Springtrapie. Są 2 ugryzienia, jest 3 Jeremich, a ostatnio pojawił się Mimik. Takie twisty są bardzo w stylu Scotta. Jeżeli podobieństwo jest, ale do niczego nas nie prowadzi, to powinniśmy na ten temat spojrzeć inaczej. No i Midnight Motorist dało nam ważną wskazówkę. Za oknem jest ślad stopy animatronika. Animatronik oczywiście nie porwał Williamowi dziecka, to William był tym animatronikiem. No i wciąż mam trochę wątpliwości, ale to chyba właśnie o to tutaj chodziło. Wygląda na to, że Midnight Motorist miał nam wyjaśnić fabułę Sister Location. William rzeczywiście porwał jakieś dziecko i one trafiło do tej podziemnej lokacji. Hand Unit mówi nam w pewnym momencie, że w szybie wentylacyjnym znaleziono kiedyś ciało. Co jeżeli to miało nam zasugerować, że jakieś dzieci były tutaj uwięzione? Jak myślicie? Tyle wyciągnąłem z Dittofobii. Do masy rzeczy można się tutaj dokopać i ten filmik jest znacznie dłuższy niż bym chciał. Liczę na wasze komentarze, na wasze przemyślenia i teorie,
W przyszłości na pewno zrobię więcej podobnych filmów. Już będę omawiał pojedynczo te wszystkie różne tematy. Żeby podsumować, William Afton bada efekt ciągłego strachu na dzieciach i w ten sposób traumatyzuje swojego syna we FNAF 4. Poddaje go nocnym koszmarom, wywołuje iluzje poprzez kształty poruszające się w ciemności, a za dnia manipuluje nim przy użyciu pluszowego Fredbeara. Zabawka tylko udaje, że jest jego przyjacielem, a tak naprawdę wmawia mu, że jego lęki są prawdziwe i wpycha go w przerażające sytuacje, dzięki czemu William może się bawić. Ale wiele świadczy za tym, że gameplay FNAF 4 jest sytuacją specjalną, paranormalną. Prawdopodobnie duch ugryzionego dzieciaka atakuje Mike'a i wywołuje w nim koszmary, żeby oddać mu za jego krzywdy, oko za oko. No i Diktofobia nie omawia jeszcze całego FNAF 4, więc musimy robić więcej teorii. Nie znamy losu chłopca, nie znamy znaczenia pudełka czy konkretnej sytuacji Mike'a. No i Diktofobia wyjaśnia nam też fabułę Sister Location. Ta gra podaje nam więcej informacji na temat eksperymentu strachu. Po śmierci syna William porywa cudze dzieci. Najpierw atakuje dzieci z rodzin z problemami, których łatwo manipulować, potem tworzy Funtime animatroniki i Circus Baby's Pizza World. Wszystko dla eksperymentów strachu. Ale porzucił to wszystko, kiedy Elizabeth zginęła. Znalazł sobie wtedy nową zabawkę, czyli Remnant. Rory zostaje zapomniany, jest uwięziony na 10 lat w zautomatyzowanym eksperymencie, którego nikt nie śledzi. William przez chwilę bada Remnant, potem znika, lokacja zostaje opuszczona, a potem zarząd Afton Robotics otwiera to miejsce na nowo i wtedy Mike tutaj przychodzi. Ciekawi mnie teraz, czy może Scott chciał kiedyś rozwinąć temat eksperymentu w jakimś innym spin-offie podobnym do Sister Location, z którego zrezygnował? Ale ostatnie pytanie. Czemu Tales from the Pizzaplex w ogóle przedstawiło taką historię? Rory nie ma żadnego związku z Pizzaplexem, ale możliwe, że ma związek z nadchodzącym Help Wanted 2. Wydaje mi się, że to opowiadanie chce nam trochę pomóc w rozwiązaniu FNAF 4 i Sister Location, ale jego głównym celem jest wprowadzić Help Wanted 2, w którym te tematy zostaną poruszone. Może Fazbear Entertainment zacznie analizować eksperymenty Williama i spróbuje je wykorzystać do własnych celów. Kto wie. Wydaje mi się, że to wszystko będzie ważne, kiedy ta gra już wkrótce wyjdzie. No i co? Podobał wam się ten długi filmik? Ja będę go montował, będę cierpiał, ale Diktofobia jest bardzo ważnym opowiadaniem. Te wszystkie informacje, które dostaliśmy, wydają się oczywiste, ale zawsze było takie gdybanie, że może tak, może nie. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę ostatecznie iść. Teraz wiemy. Teraz możemy rozmawiać o eksperymentach strachu i iść do przodu z teoriami. Zapraszam was do dyskusji, do skomentowania moich teorii, a także napisania jakichś waszych własnych, bo na pewno można z tej historii wyciągnąć jeszcze więcej niż ja tutaj opowiedziałem. Jeżeli wciąż chcecie oglądać filmy o FNAF-ie, to obejrzyjcie film Mimic. W nowej fabule też ostatnio została wyjawiona jedna bardzo duża informacja, która ułatwia nam zrozumienie fabuły nowych gier. Obejrzyjcie też film na temat zakończenia FNAF 3. Jak już rozmawialiśmy o starej fabule, to tutaj jest jedna ważna moja teoria, która może wyjaśnić debatę dookoła nowego zakończenia tej gry. Jeśli ta teoria jest poprawna oczywiście. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych filmach.